Jeżeli nie słyszeliście jeszcze połączenia techno-industrialu z black metalem, to czas nadrobić zaległości. Taka muzyka pojawiła się już w latach 90., szczególnie pod postacią Mysticum in the Streams of Inferno. Zespół powstaje w norweskim Asker w 1992 i pod nazwą Sabazios nagrywają pierwsze demo. W 1993 w składzie Cerastes, Prime Evil i Lamberg nagrywają kolejne dwie demówki. Były tak ciekawe, że interesuje się nimi Euronymous i podpisuje kontrakt z Death Like Silence. Niestety do wydania płyty nie doszło, gdyż Euronymous zostaje zabity. W międzyczasie pogrywa z nimi na perkusji Hellhammer, ale po około roku odchodzi, ponieważ jakoś się nie wpasował do tego składu. I wtedy chłopaki są zmuszeni do wykorzystania sampli perkusyjnych i zmienia się w ogóle klimat całej tej muzyki, ponieważ powstaje taki techno black metal. Wyszło to im na zdrowie, ponieważ inne zespoły czegoś takiego w tamtym czasie nie robiły. I muzyka staje się taka oddehumanizowana i taka bardziej komputerowa, mroczna i zimna. Po pewnym czasie podpisują kontrakt z amerykańską Full Moon Production, czego owocem jest kapitalny krążek In the Streams of Inferno. Po nagraniu debiutu rozpadają się. Wprawdzie po 18 latach nagrywają jeszcze krążek Planet Satan, ale ta płyta przechodzi zupełnie bez echa i niezauważona. Utwory na płycie tchną narkotyczno-blekowymi wizjami, które są kreowane przez ten bezduszny beat. Mechaniczna perkusja stwarza piekielno-mroczny klimat. Trzeba przyznać, że płyta chyba została wyłowiona naprawdę z piekielnych strumieni, gdyż ten mechaniczny klimat wprowadza tyle czerni do ich muzyki, którą mogliby obdarować bardzo wiele zespołów black metalowych z tamtej epoki. Atmosferę na płycie kreują również różne niebanalne intra, jakieś kakofoniczne dźwięki, wstawki, które też sprawiają, że płyta staje się taka odrealniona. Album świdruje umysł odbiorcy tym jednostajnym bitem, wysoko nastrojonymi blackowymi gitarami i tym krzykliwym wokalem Cerastesa, który w miksie został trochę wycofany. To wszystko sprawia obraz takiej psychozy i anihilacji. Ta mieszanka industrialu z mrocznym blackiem zrobiła na mnie piorunujące wrażenie i pobiegłem kupiłem sobie kasetę. Nikt wtedy tak nie grał. Szkoda tylko, że grzybki zczesały bezdroża zwojów mózgowych chłopakom do tego stopnia, że zostali zespołem jednej płyty, choć wybitnej. Posłuchajmy teraz tych narkotycznych wizji. The Rest, bijący dzwon i głos nawiedzonego pastora, którego momentalnie pochłania black metalowa psychoza i szał. You know what she did? Your catching daughter. Są również wokalizy przypominające Goluma z Władcy Pierścieni na tle chorej kołysanki, którą pochłania obłęd. Where the Raven Flies, industrialny początek, który zamienia się w siekę mieszającą zmysły. I na koniec Crypt of Fear z niesamowicie fajnym riffem gitarowym, przy którym można się pobujać po zażyciu substancji niewiadomej proweniencji. Nadszedł teraz czas, by rzucić okiem na okładkę oraz wkładkę. Okładkę zdobią te piekielne strumienie, w lewym górnym rogu zaś mamy logo Mysticum, które swoją drogą jest całkiem fajne, takie rogate, a na dole tytuł płyty. Wkładka, jak widzicie, jest wydrukowana w czerni i bieli. Teksty są wydrukowane na biało, nie do wszystkich utworów, tylko do kilku. Zdjęcia chłopaków. Na kolejnej rozkładówce tekst do dodatkowego utworu Black Magic Mushrooms, a po prawej zdjęcie Prime Evil na tle jakichś słoików z formaliną. Na kolejnej rozkładówce widzimy zdjęcia Lamberga oraz Cerastesa, również na tle tych słojów z formaliną, a Cerastes jeszcze dodatkowo na tle pentagramu odwróconego. Zamyka na czarnym tle orzeł z rozłożonymi skrzydłami, który stoi na odwróconym pentagramie i odwróconym półksiężycu.
Płyta CD wygląda w ten oto sposób, czyli na tle tych piekielnych strumieni mamy wydrukowane logo Mysticum oraz tytuł płyty i nazwę wytwórni oraz ich logo. Na ostatniej stronie pudełka mamy wydrukowane tytuły utworów oraz do tego wydania 2 dodatkowe utwory Area Middle oraz wspomniany wcześniej Black Magic Mushrooms. The Streams of Inferno to płyta na wskroś oryginalna, mroczna i lodowata. Wiem, że jest to muzyka nie dla każdego. Tak czy siak polecam zapoznać się z tym niebanalnym albumem, ponieważ status kultu ma ona już od dawna. A teraz zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. Cześć!